W pewnym momencie ten pociąg skręca w tym kierunku, gdzie droga wiedzie do Oświęcimia. I moja mama, siedząc oparta plecami o ścianę tego wagonu, zaczęła bić głową o ścianę tego wagonu, mając pełną świadomość, co to jest Oświęcim. A ja znowu byłam przerażona, co się dzieje z mamą, bo jeśli ona się zabije, to co się ze mną stanie. Pociąg wtoczono na rampę. I kiedy otworzono wagony, to już bardzo ciemno było, już ja to nazywam mrok nocy, rozświetlony reflektorami, ujadające psy i wrzaski SS-manów. To była taka wizytówka, którą wszyscy chyba pamiętają. A potem, jak już żeśmy wysiedli i skierowali nas w kierunku na prawo, tam przemykały jakieś osoby i pytały: ludzie, skąd jesteście? Więc wszyscy zrezygnowani odpowiadali, że z Warszawy. A po tej lewej stronie, to tak na skos, to było widać w oddali, że jest chyba jakiś las czy coś, ale tam była ogromna łuna. Tam się coś paliło, a to, co palono, wydawało taki mdławy odór, że trudno było po prostu tym oddychać. Ja miałam lisa mamy wtedy na szyi, więc wdychałam te przetrwałe perfumy jeszcze w tym futrze. I tak nas prowadzono. No bardzo szybko nas wprowadzono do sauny. I tu się stała rzecz straszna. W pierwszej chwili byłam bardzo spokojna. Moja mama była bardzo spokojna. Moja mama jest spokojna, ja też jestem spokojna. Ale do momentu, gdy nam nie kazano się rozebrać do naga. Każda rodzina miała papierowy taki worek jako cukru i do tego worka trzeba było to, co ludzie mieli z sobą i ubrania zdeponować. I to było okropne. W tamtym czasie nagość w ogóle, a w mojej rodzinie w szczególności, nie była czymś zwyczajna, była czymś wstydliwym. Ja pamiętam, jak ta moja mama stanęła plecami oparta prawie o ścianę, żeby się z tyłu osłonić i nie wiedziała, co ma zrobić z rękoma. I ja czułam się tak upokorzona i tak spodlona tą nagością. W dodatku, że to byli i chłopcy do 16 lat byli w tym środowisku. Były kobiety piękne, młode, a przy tych to znowu, co było? Ci żołnierze, ci SS-mani chodzili w mundurach, na głowie mieli furażerki i tak im ładniejsza, im młodsza dziewczyna, to ją dotykali, to ją poklepywali. Poza tym ja odkryłam, że kobiety miały swoje fizjologiczne sprawy kobiece i też nie miały co z tym zrobić, bo były nagie, więc to były straszne sceny. Była tak zwana fryzjernia. I tu się dopiero zaczął problem dla mnie. Dlatego, że ja dopiero zobaczyłam, było komando Żydówek, które strzygły, ale one jak strzygły? One po prostu maszynką przejeżdżały od czoła wzdłuż całej głowy, potem tak, no i już potem tylko dostrzygły. Ja nie mogłam w to uwierzyć, że moje warkocze zostaną obcięte. Nie mogłam. Ale to było dla mnie tragedią taką, że ja wiedziałam, że moja mama już nic nie może. Że ona jest bezradna. Że jeżeli ja nie zawalczę sama, to ona na pewno nic nie może. I już dochodziłam do tego strzyżenia i znowu szłam na koniec kolejki i w końcu wpadłam w histerię. Krzyczałam, tupałam, płakałam. Zrobił się nieprawdopodobny harmider. Ci ludzie, którzy oczekiwali za tymi zamkniętymi drzwiami w tym odcinku przejściowym, myśleli, że nas mordują, więc zaczęli się dobijać i przybiegł Niemiec. I o dziwo,
On nie pozwolił tych włosów mi obciąć, jak się dowiedział od tego komanda, o co chodzi. Ja pani coś powiem. On chciał mieć święty anielski spokój, tak myślę. Ale muszę pani powiedzieć, że to nie będę teraz się zastanawiała, dlaczego on to zrobił. Ja byłam przeszczęśliwa i jestem mu wdzięczna do dziś. Gruchnęła wiadomość, że nie będą rozdzielać dzieci od matek. No to moja mama mnie szczęśliwie odmłodziła, bo ja jestem z 34, mój brat z 32, więc akurat on się zmieścił w tym limicie. No ale to wcale nie była prawda, to była zwykła plotka. Jakimś cudem mama przyszła na mój blok, na mój placyk apelowy. I gdzieś przycupnęła, nie wiem, czy na cegle, czy w kucki siedziała, ja się jej władowałam na kolana. I proszę sobie wyobrazić, że moja mama zaczęła mi mówić: słuchaj, rodziny, z którą nie utrzymywaliśmy kontaktu, to możesz szukać tu i tu. To mnie to zupełnie nie obchodziło. Mówiła: a data urodzenia twojego taty, moja, twoja, brata, to jest taka. Więc uczyła mnie. A potem żeśmy się już uczyły tego nieprawdopodobnie wielkiego numeru obozowego, który zastąpił mi nazwisko. Żebym przypadkiem nie przeoczyła, jak blokowa jego wywoła. I w zasadzie to ja byłam taka szczęśliwa, że ta mama jest, że ja się w nią wtuliłam. I właśnie to wszystko, co ona mówiła, to mnie nie obchodziło. W dodatku, że ona mówiła: możesz szukać tu, bo gdyby co, ale tego co, to już nie mówiła. Co ona przeżywała wtedy? Zagładę własnych dzieci, bo nam tylko mówiono, że się wychodzi przez komin. Wrzucono w błoto tego straszliwego miejsca, tego obozu. Miałam już wykształcone pojęcie, co jest dobro, a co jest zło, czego wolno, czego nie wolno. Co prawda już w czasie okupacji mówiono, że mogę skłamać, że nie wiem, co się dzieje w domu, ale to nie jest takie straszne. Ale na przykład, jak na moich oczach moją mamę, Auzjerka, której przy niej stał pies, za to, że bardzo ostrożnie wchodziła do dezynfekującego kanałku, bo miała na sobie buty mojego ojca zabrane. One były na wojłoku, więc bała się, że jak jej się tam naleje do środka, to tego w życiu nie wysuszy. I ta Auzjerka z rozmachem na moich oczach uderzyła moją mamę w twarz. Ja najchętniej to bym ją pogryzła i rzuciłabym się na nią. Ale przy niej stał jej pies. W tamtym okresie uderzenie kogoś w twarz to było odebranie honoru. To ja, mając 10 lat, już o tym dobrze wiedziałam. Druga rzecz. Moja mama już musiała się czuć chora, bo była tak zwana blokszpera. Blokszpera nie wolno było nikomu wychodzić absolutnie na zewnątrz budynku. Ale moja mama przybiegła pod moje okno, bo widocznie już czuła się chora i chyba szła bo była na tyfus chora, na rewir. I chciała mnie zobaczyć. I potem jak wróciła do siebie do baraku, to ukarano ją za to, że wyszła. Musiała klęczeć na podłodze rękoma uniesionymi do góry. Dla mnie taka informacja, którą ja potem od mamy dostałam, to była coś niebywałego. Moja mama, moja świętość została tak straszliwie upokorzona. Moja mama. I pamiętam, kiedy moja mama rzeczywiście poszła na ten rewir, to ja zaczęłam popadać w apatię. Dlatego, bo mi się wydawało, że ci, którzy są na rewirze to tylko robiono selekcję. I pamiętam, że przyszedł gryps. Widocznie kobiety tam chodziły i w kotle z jakimś jedzeniem przyniosły z rewiru informacje. Było napisane na wstępie: kochana Elżuniu. Co było dalej, to ja nie wiem. Natomiast to kochana Elżuniu postawiło mnie na nogi. Mnie już nie interesowało, co jest dalej. Ja wiedziałam, nikt się tak do mnie nie zwracał. Jeżeli mama pisze
kochana Elżuniu, to znaczy, że żyje, że jest. I wtedy te wszystkie przeciwności, głód, zimno, apele, samotność, tęsknota, to wszystko gdzieś się ulotniło. To było jak, to kochana Elżuniu to był plaster miodu dla mnie, do trwania dalej. Taki jeden apel na mrozie. To był taki mróz, że jak przywieziono z kuchni kocioł z tymi ziółkami, to ten kocioł prawie do dna zamarzł. A my żeśmy stali, cały obóz stał. W końcu ci Niemcy pozwolili nam dookoła naszego dzieciom, ktoś ich bardzo prosił, dookoła baraku dzieci chodziły, żeby się ruszać. Że jakiś taki mały chłopiec, ale to był taki chłopiec, który miał ze 4 lata. I on się posiusiał i tak ten mocz mu zamarzł na spodenkach. Więc jakie to musiało być zimno. To było straszne. Ja się wybrałam do mojej mamy na rewir, żeby ją w końcu zobaczyć. Szłam ulicą Ladrową, rewir był przedostatni. Ostatni budynek to już był tylko ten barak, to była trupiarnia, ale nie wolno było wejść od frontu ulicy Lagrowej, tylko od strony drutów. Wobec tego ja szłam wzdłuż baraku, od strony drutów. Ale nim doszłam do jakiejś 2/3 tego baraku, to co ja zobaczyłam? Że przy ścianie piętrzyły się po prostu nagie trupy, a w nich coś się rusza. Więc ja 3 razy zawracałam, bo tak się bałam, a w końcu się przemogłam. No i weszłam do mamy. Usiadłyśmy na tym piecu dymnym. Ja mam je na kolana. Wtedy się dowiedziałam, że to szczury tam w tych trupach się ruszają, a to były osoby, które zmarły i tam piętrzyły się. I wtedy ja taka uszczęśliwiona, że nareszcie po takim długim okresie widzę mamę, że już jest rekonwalescentką, że już nic jej się nie stanie, ale jakieś złe myśli zaczęły mnie prześladować i psuć mi tę całą radość tego spotkania. Co się stanie, gdy oni odkryją na moim baraku, w moim baraku, że mnie tam nie ma? Bo ja nikomu nic nie mówiłam, że wychodzę. I co się stanie, gdy będzie blok szpera, a ja będę musiała przebiec te prawie pół kilometra niezauważona? A najgorzej to, co się stanie, jak ja w tę czarną noc wyjdę i będę musiała koło tych trupów przejść, w których wiedziałam już od mamy, że buszują te wielkie szczury. I wtedy pomimo, że siedziałam na kolanach własnej matki, która tak niedawno była dla mnie jedną wielką ścianą, na którą mogłam się oprzeć i była moim zabezpieczeniem. Ja się poczułam straszliwie zagrożona, a jeszcze bardziej samotna. I wtedy ja uprzytomniłam sobie, ja mam 10 lat, ale jeżeli sobie sama w życiu nie pomogę, to nikt mi już nie pomoże.